Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes Perfume i zapraszam Was serdecznie na część pierwszą tytanów trwałości w mojej kolekcji. Jeżeli uwielbiacie zapachy projektujące i trwałe jak cholera, to serdecznie Was zapraszam na ten film, bo będzie bardzo projektująco i bardzo trwale. Zapraszam. Ponieważ właśnie nagrywałam film, który już obejrzeliście, część pierwszą o kobiecych zapachach i tam były same tytany trwałości, postanowiłam nie nagrywać drugiego filmu z tymi samymi zapachami, tylko mówić Wam o tym, jak trwałe są, ale postanowiłam wybrać pierwszą dziesiątkę, bo to jest część pierwsza, totalnie inne zapachy. Zaczynajmy, kochani. I zaczniemy od Electimusa i to jest zapach Vanilla Edesia. Słuchajcie, no to jest wręcz zabijacz, nie tylko projektuje i jest trwały, ale może pokonać niejednego odbiorcę tego zapachu. Słuchajcie, zapach jest totalnie dla mnie zimowy, totalnie, ale nie mogłam się oprzeć i po prostu użyłam go, bo jak mogłam nie? To jest zapach na początku wręcz miętowy. On oczywiście na początku też jest drzewny, ale wali Was mięta, a dopiero później układa się drzewność. I na początku ja myślałam, że to jest taka drzewność balsamiczna, ale wiecie co? Dla mnie to jest po prostu zapach kory. Mało tego, dla mnie to jest odwzorowanie zapachu drewna w tartaku. Czy byliście w ogóle kiedykolwiek w tartaku? Jakieś miałam znajomą, u której ojciec miał tartak, tam jeździliśmy na wakacje i ja ten zapach pamiętam bardzo mocno. To jest taki zapach tych wiórów, tego wszystkiego, ale też gdzieś tam tej żywicy wypływającej, mam wrażenie, to już dodaję, bo w tartaku raczej wyczujecie zapach takiego takiego świeżo ciętego drzewa, tych wiórów, tego wszystkiego. Tak w tartaku bardzo silnie pachnie i to też bardzo silnie pachnie tym, ale też wyczuwa się jakąś taką tą żywicę wypływającą. Jest to zapach dla mnie niezwiązany z wanilią, chociaż prawdopodobnie wanilia tu jakby dodaje temu zapachowi, że on jest tak strasznie realistyczny. Ten zapach, słuchajcie, to jest jakiś kosmos mocarności. On jest naprawdę potężnym zapachem. Bardzo się cieszę, że jest w mojej kolekcji. Jest to flakon ubytkowy i jest jego tyle. Cieszę się, że nie cała butelka, bo przecież ja i tak to będę zużywała latami. Ale naprawdę, jeżeli potrzebujecie czegoś drzewnego, czegoś bardzo mocno projektującego i czegoś, co tak naprawdę, bo to jest zapach otulający generalnie, dlatego mówię, że on jest zimowy, on nie jest w ogóle świeży. To jest naprawdę świetne. Tu dosłownie dwa psiki. Jeden tu i pozamiatane. Kolejny zapach. To jest też mocarz. W ogóle Marc-Antoine Barrois słynie z mocarnych zapachów. I to trzeba powiedzieć, ponieważ w tamtym filmie Wam mówiłam o Ganymed, to tutaj powiem o Encelade. Ten zapach. Słuchajcie, to jest brak słów, bo ja tu wyczuwam powietrze, ja tu wyczuwam skórę, jakby, ale nie taką jak w Ganymed. Ja tu wyczuwam delikatną gdzieś drzewność, ale delikatną. Uznałabym trochę za dosyć świeży ten zapach, jak w ogóle na takie poukładanie nut. Ten zapach projektuje mega, a jego trwałość to jest dosłownie 24 godziny, no do umycia się. Jak się myjecie 2 razy dziennie, to nie, ale jak się myjecie raz dziennie,
co 24 godziny. Możecie się wieczorem spryskać po kąpieli i spokojnie do następnej kąpieli Wam wytrzyma. I jeszcze poduszka będzie pachniała Wam przez kilka dni ładnych. No, jest mocarz. Oczywiście nie mogło tu zabraknąć marki Initio, bo każdy z zapachów marki Initio jest po prostu mocarny jak diabli. I ja dzisiaj wzięłam Psychedelic Love, żeby nie mówić non-stop o narkotic. A poza tym ten zapach też jest taki miętowy, taki psychodeliczny dosłownie, ciągnący się za Wami ogonem, pozostawiający ślad długo zanim pójdziecie, a długo za Wami ten zapach jeszcze zostaje. To jest mocarz, naprawdę, to jest gruby temat. To jest tylko dla osób, które po pierwsze musi się ten zapach spodobać, a po drugie musi kochać projektujące zapachy, bo inaczej to sobie nie wyobrażam przetrwać z takimi tytanami. Ale ten zapach to jest, Boże, naprawdę jest cudowny. Nie mogło w tym zestawieniu zabraknąć, nie mogło. Oczywiście Sherry Gun Lover Simping. Ja Wam cały czas mówię, nie ma mocarniejszego zapachu, jeżeli chodzi o słodkość, musującość, o taki letni dosyć zapach, bardzo kobiecy. Takie zapachy są najczęściej poszukiwane. Najwięcej pytań jest o zapachy trwałe, słodkie, kobiece. Ten taki jest. Ja za niego naprawdę zapłaciłam niewiele pieniędzy, bo jakieś 500 zł za 100 ml. A ja widzę teraz, że mainstream kosztuje straszne pieniądze. Ostatnio widziałam zapachy YSL i po prostu się załamałam, jakie są ceny, także... No dobra, jeden się powtarza. Jeden zostawiłam. Kinetic. Jakoś tak mi zestawowo pasował tu. Ale wszystkie dziewczyny, które go kupiły z mojej recenzji, to bardzo Was proszę, powiedzcie, jakim tytanem trwałości ten zapach jest, że to nie jest tylko na mnie. Ten zapach jest strasznie ogoniasty. To było w ogóle jest tak, że w samochodzie dawno mnie nie było, wracam do tego samochodu i czuję ten zapach. Także on jest bardzo projektujący, bardzo trwały. Powiedziałabym, delikatnie rzecz ujmując, że jest to petarda zapach. Boho Boko Wet Sherry Liquor. Ogólnie Wam powiem, że wiśniowe zapachy to do siebie mają, bo mogłabym też tutaj dać Star Sherry, który też uważam, że jest trwały, ale z kolei moim zdaniem Star Sherry tak nie projektuje, a ten projektuje i to porządnie. Dlatego on się właśnie tu znalazł, bo oprócz tego, że jest tytanem trwałości, to jest po prostu mocno projektujący. No, tego gagatka to Wam przedstawiać chyba raczej nie muszę. Oczywiście chodzi o Kirkę. No, to trzeba lubić. Jak z tym zapachem się polubicie, to raczej reszta padnie i to mocno padnie od tego zapachu, ale też nie przejmujmy się aż tak, bo co innego jest może wybierać zapachy do pracy, a co innego na wyjście, na powietrze i tak dalej. To już jest raczej problem innych, no nie do końca Wasz. Jest to zapach, który bardzo dobrze się czuje na powietrzu, ale faktycznie może być dokuczliwy w jakichś pomieszczeniach zamkniętych. Jest strasznie projektujący i niebywale trwały. Przedstawiam Wam słodziaka nad słodziaki. Nic słodszego obecnie chyba nie mam w swojej kolekcji. Tak mi się wydaje. Oczywiście Maison Crivelli Hibiscus Mahajat. Ten gagatek to w ogóle jest już... W ogóle mam wrażenie, że Maison Crivelli robi tak mocne zapachy. Słuchajcie, oddałam Wojtkowi tę perfumetkę Maison Crivelli Oud Maracuja.
No bo jak widzieliście w marcu w filmie z nim, przejął ten zapach, bo mu się bardzo spodobał i on mi się strasznie podoba, ale na nim, niekoniecznie na mnie. Natomiast tamten zapach jest tak ogoniastym zapachem, że faceci, jeżeli chcecie tytany trwałości, taki zapach, który zapach się ciągnie wręcz po Was, wszędzie, w każdym miejscu, gdzie staniecie, on po prostu zostaje. Jest strasznie mocno projektujący, jest strasznie trwały, bo generalnie, no to wiadomo, jak się umył, to zmył ten zapach, ale kurtka, w której chodził, 4 dni pachniała. I to tak mocno pachniała, że po prostu ja, co bym nie nałożyła, a chodzę w jego kurtce, w ogóle chodziłam, bo teraz jest ciepło, ale chodziłam w jego kurtce i zakładałam tę kurtkę na spacery z Pumbą. Ja swoich perfum nie czułam, ja czułam tylko to. I właśnie ten jest dla mnie tak samo. To są strasznie projektujące zapachy, słuchajcie, coś naprawdę mega mocarnego. To są drogie perfumy, ale warte, naprawdę warte tych pieniędzy. Tam był Muglerek w tamtym filmie i w tym też musi być Muglerek. No jak? Uważam, że tytanem trwałości jest Alien EDP. Słuchajcie, dla mnie to jest dosłownie tytan trwałości. To jest najtrwalszy zapach, jaki moim zdaniem jest u Muglera, bo Angele są bardzo trwałe, wszystkie tak naprawdę, które mam, ale ten na wszystkim, na czym zostaje, to jest taki tak bardzo długo na ciuchach, strasznie długo się utrzymuje. Ja mam wrażenie, że ja po tygodniu jeszcze jestem w stanie go wyczuwać na tych ciuchach. Jeżeli chodzi o projekcję, też moim zdaniem najbardziej projektuje. On też jest najbardziej taki może charakterny, w związku z tym najłatwiej jest go wyczuć, ale bardzo projektuje. I jak z daleka idziecie, to Was czuć, więc no musiał się tu znaleźć. I ostatni zapach w tej części, o którym Wam powiem, to chyba nie będzie zaskoczenia. Oczywiście Essential Parfum Bois Imperial. Słuchajcie, ja nie mam informacji, że ten zapach przeszedł jakąś reformulację, ale na grupach się mówi, że przeszedł. Mój to jest nowy nabytek. W związku z tym wszyscy mówią, że te nowe wypusty, że są nietrwałe. Nie wiem, co rozumieją przez nowe wypusty, bo wzrosła cena od tego roku tego zapachu. Nieznacznie jakoś, ale wzrosła. I myślałam, że będzie gorzej, szczerze powiedziawszy. I może chodzi o to, że to, co teraz jest wypuszczane po nowym roku, bo ja jeszcze w tamtym roku kupiłam ten zapach, może od stycznia wyszedł jakiś nowy wypust, właśnie z nową ceną i nowy wypust, bo ja za bardzo nie rozumiem. To jest tytan trwałości, to jest projektujący zapach. Ja Wam opowiadałam o tym, poszłam w tym na spotkanie, tego nie da się nie czuć. Wszyscy ode mnie czuli ten zapach. Oprócz tego jest strasznie mocno trwały, naprawdę. A jest to świeży, oczywiście drzewny zapach, ale mimo wszystko świeży, w konwencji świeżej. I jest strasznie trwały. Więc nie rozumiem, o co chodzi. Chciałabym tu zaznaczyć, że większość mówi, że jest jakiś problem, że wychodzą teraz gorsze te zapachy. Nie wiem, czy ten jeszcze z tamtego roku jest tak super, czy i z tego wszystkie wypusty z tego roku po prostu są słabsze. Nie umiem Wam powiedzieć. Ja absolutnie nie narzekam. Petarda zapach. I co? Stoi przede mną ta 10 zapachów i powiem Wam szczerze, że no dumna jestem. No dumna jestem, że takie perełki zasilają moją kolekcję. I jak na to patrzę, to tak sobie myślę, że ja bym w sumie to chyba chciała tylko takimi mocarzami pachnieć. Jeżeli ktoś natomiast lubi zapachy subtelne, to dajcie mi znać w komentarzu. Może o takich zapachach subtelnych, przyskórnych powiem Wam,
zrobię film. Jeżeli ktoś właśnie nie lubi tych ogoniastych, są dla nich zbyt męczące, zabijające wręcz, to dajcie mi znać, bo oczywiście ja jestem bardzo chętna spełniać Wasze wszelkie spełniać Wasze życzenia filmowe, nie wszelkie, bo przecież wszelkich to nie jestem w stanie nawet. Kochani, mam nadzieję, że się świetnie ze mną bawiliście. Jak widzicie, ja dzisiaj mam bardzo specyficzny humor. Pewne rzeczy mi dzisiaj nie wyszły. No cóż, zdarza się, ale to nic. Postanowiłam mimo wszystko mieć super humor, iść do przodu, myśleć pozytywnie i tego Wam życzę. Zawsze myślcie pozytywnie. Buziaczki kochani, do następnego. Pa!